Cześć Monika. Cześć Ewa. No co tam dzisiaj słychać? Widzę, że na żółto jesteś. To już tak świątecznie? Kurczakowo. Wyszło przez przypadek, jak zwykle. Dobrze. A jak samopoczucie dzisiaj? Doskonale. No dobrze. Dzisiaj robimy co? Sesję badawczą. Ty nie znasz Nie wiem, tematu. co robimy właśnie, nie wiem. Robimy sesję badawczą. Nie znasz tematu, dlatego proszę cię, żebyś teraz zdjęła słuchawki, a ja zrobię krótki wstęp, o czym będzie. Dobrze, tak mi pomachasz, to założę. Pomacham ci, co założysz z powrotem. Okej. Dobrze. Zajmiemy się dzisiaj bardzo tajemniczą historią, liczącą ponad 30 lat. Historia budzi wiele pytań pozostających nadal bez odpowiedzi. Żyje w opowiadaniach miejscowej ludności. Opowiadania podawane są z ust do ust, bo chociaż była to operacja wojskowa, udokumentowana z dnia na dzień na bieżąco, to jednak nie pozostały żadne materiały ani żadne nagrania. Wszystko zaginęło. Jest wiele pytań związanych z całą tą akcją. Dlaczego bułgarska armia zdecydowała się na prowadzenie wykopalisk przez ponad 2 lata? Wykopaliska prowadzono w górach. Wydano na nie $20 milionów, po to tylko, aby nagle je porzucić i usunąć wszelkie dowody tej operacji z archiwów wojskowych. Odpowiedzi są pogrzebane w Carycinie, niewielkiej miejscowości bułgarskiej leżącej około 30 kilometrów od stolicy kraju Sofii. Od czasu tych wydarzeń również zanotowano intensywne zjawiska anomalne i nadaktywność UFO w tym miejscu. Sprawdzimy dzisiaj w trakcie sesji na polu eterycznym te strzępy informacji, które pozostały po tych wydarzeniach. Sprawdzimy, co się działo, zobaczymy, do jakich informacji uda nam się dotrzeć. Za chwilę wprowadzę Monikę w hipnozę i zapraszam. Dziękuję. Okej. Super. Dobrze. Monika jak zawsze nie zna tematu. Jak policzę do 3, znajdziesz się w miejscu, które za chwilę wymienię. Gdy powiem Carycina w Bułgarii, co widzisz? Jakie skojarzenia przychodzą? 1, 2, 3. Widzę jakiś piasek, ziemię. Mhm. Widzę jakichś ludzi. Mhm. Ale jakby jestem w jakiejś przestrzeni, gdzie jestem tak chyba obok miasta. Gdzieś na jakieś obrzeże, bo widzę miasto gdzieś tam w tle, ale Mhm. tutaj jest, w tej przestrzeni, w której jestem, jest jakby to była jakaś część, nie wiem, wydzielona. Nie wiem, tak jakoś to wygląda jak jakiś taki obszar jakiś wyseparowany, ale nie wiem jeszcze tutaj po co. Mhm. I coś ludzie się kręcą. Jakby w ogóle nie wiem, to miejsce było jakoś strzeżone, jakbym, nie wiem, była w jakiejś takiej przestrzeni takiej w takim specjalnym terenie, który jest odgrodzony. Mhm. A ci ludzie, którzy tam chodzą, to są bardziej kobiety czy mężczyźni? Mężczyźni. Jakoś ubrani charakterystycznie, czy nie? Coś mają na sobie specjalnego, czy nie? To są tak jakby różne jakby typy osób widzę, bo widzę jakichś strażników, jakby no tak jak na strażników wyglądają. Widzę też normalne osoby ubrane, no tak, no może trochę wcześniej niż, może tak jakby trochę wcześniej niż współcześnie.
Mhm. E, Okej, dobrze. no tak jakoś nic super szczególnego tutaj nie widzę, tak jakby jeśli chodzi o tych ludzi. Dobrze. A jak patrzysz, w sferę eteryczną, coś widzisz specjalnego, co się tam wokół nich dzieje? Nie wiem, widzę, czy mam wrażenie, że to jest jakoś wszystko jakieś spowite z jakąś dużą tajemnicą. Nie do końca to rozumiem, ale jest jakaś taka Mm, atmosfera, jakby no jakoś tak gęsto tam jest po prostu. okej, dobrze. W tej niewielkiej wsi bułgarskiej, położonej 30 kilometrów od Sofii, znajduje się tajemnicza dziura w ziemi zalana betonem. Przenieś się tam i powiedz mi, jakie informacje przychodzą. A teraz już rozumiem tą ziemię, którą widziałam na początku. Mhm. I, mm, i teraz tak jakby też rozumiem eh, tą scenę, bo tak jakby tam e, mm, ja to widzę jeszcze chyba z jakichś takich, to jeszcze tam nie było zalane betonem, kiedy Mhm. to widziałam w tej pierwszej scenie, ale to Mhm. tak wyglądało trochę na jakieś takie, nie wiem, trochę jakby archeolodzy tam byli, jakby po Mhm. prostu, no wiem, ta ziemia, bo no jakoś tutaj jest taka ta część tak jakby wydzielona, do której nie mają dostępu jacyś tam zwykli ludzie. Mhm. Mm, ale pod tym betonem teraz, tak jak mnie o to tak jakby zapytałaś, Mhm. e, to to tam jest skrywana jakaś tajemnica, nie, jakby coś nie mogło ujrzeć światła dziennego, jakby po prostu jakby jakby coś, znaczy jakby to było zrobione w takim celu, żeby się tam nikt nie mógł dostać, Mhm. niepowołany. Mhm. I tam w ogóle przychodzi, że tam są w ogóle jakieś szkielety, ale nie do końca to jeszcze. Okej, dobrze. Coś jeszcze przychodzi? Znaczy, no przychodzi mi to, że tam coś jest, tam są szkielety jakieś. Mhm. e, e, Pod tą ziemią. Mhm. Jakieś takie w ogóle, nie wiem, dziwnie duże. E, mm, Mhm. Dobrze. Ten niepozorny otwór w ziemi, którego przechodzący może nawet nie zauważyć, jest obiektem wielu dziwnych i do dzisiaj niewyjaśnionych historii przekazywanych szeptem przez lokalną ludność. Wszystkie osoby zaangażowane w te wykopaliska trwające 2 lata do dzisiaj nie znają odpowiedzi na pytanie, co tam znaleźli, i cała sprawa pozostaje do dzisiaj niewyjaśniona. Dlaczego? Mi tutaj w ogóle przyszła taka informacja, że nie wiem, jakieś służby specjalne, ale nie tamtejsze lokalne, a Mhm. tak jakby przejęły tą całą sprawę. I w ogóle też ci ludzie, którzy pracowali nad tym, tak jakby przy tych pracach takich, no nie wiem, wykopaliskowych, tych takich badawczych, jakby oni byli poddani w ogóle jakimś e, takiej nowoczesnej technologii, jakby, no nie wiem, jakby ktoś kontrolował ich umysł, jakby po prostu byli też w jakiś sposób, nie wiem, coś zostało im zrobione, co po prostu wpływa na to, że oni tak jakby Mhm. trochę tracą tak jakby rozum, tak jakby tracą poczucie jakiejś takiej mm, rzeczywistości, jakby. No to mi przyszło w ogóle, że tak jakby nad tym mm, w pewnym momencie tak jakby przejęła to jakaś, nie wiem, instytucja gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, no bo widzę tutaj jakąś po prostu taką delegację, jakiś samolot, jakieś w ogóle poruszenie, jakąś taką misję specjalną, Mhm. jakby, jakby po prostu, jakby ta organizacja tak jakby uzurpowała sobie prawo tak jakby e, tak nawet, no nie wiem, do takiego mm, pilnowania, do takiego
nadzoru w zasadzie nad całym światem, nad całą Ziemią, w Mhm. takim sensie, że nieważne, gdzie się to dzieje terytorialnie, Mhm. to tak jakby te służby były tak jakby przygotowane do tego, że to one zajmują się takimi sprawami. Mhm. Mm, To jest w jakiś sposób powiązane też z jakimś, nie wiem, badaniem kosmosu, to jest też w jakiejś mierze powiązane z kosmitami, tak mi to Mhm. przychodzi. Mhm. Mm, Jest to powiązane w ogóle z jakimiś, nie wiem, kanałami podziemnymi, mm, Mhm. jakimiś tunelami, jakimś życiem pod ziemią. Okej. Jakby tutaj jakieś dokumenty widzę tak jakby fałszowane, e, które mają jakoś tak jakby przykryć tą całą sprawę, jakoś tak ją, nie wiem, wyciszyć, jakby po prostu pod tym było jakieś drugie dno, to znaczy jakby to było gdzieś tam Mhm. tłumaczone, znaczy jakby były jakieś oficjalne komunikaty, chociaż one nie były tak do końca oficjalne, ale były jakieś takie plotki puszczone właśnie po to, żeby tak jakby odwrócić uwagę, żeby Mhm. mm, że tak jakby to, co gdzieś było tam, nie wiem, mówione, to jest zupełnie tak jakby po to, żeby odwrócić uwagę, że tak jakby, no trochę jakby Mhm. taka fałszywa flaga, tak? Czyli po prostu Mhm. coś innego się dzieje, o czymś innym jest mowa, a w rzeczywistości to jest coś zupełnie innego. Mhm. Cały czas mi tutaj przychodzą jakieś, nie wiem, jakaś obca cywilizacja w ogóle, która jest mm, gdzieś pod ziemią. Mhm. Jakby, ale też widzę jakąś, nie wiem, jakiś szkielety. No tak to znaczy, tak to po prostu widzę w kontekście, nie wiem, tych szkieletów, może tego, bo to po prostu przychodzi mi taka myśl z jakimiś takimi pracami wykopaliskowymi, Mhm. takimi Mhm. archeologicznymi. Mhm. Mhm. Okej, dobrze. A Jakieś, nie wiem, powiedz przewierty, jakieś odwierty właśnie tam, no coś takiego po prostu widzę. mhm, dobrze. A powiedz mi oprócz Stanów, czy jeszcze jakieś kraje są zaangażowane? To znaczy tam jest jakiś, nie wiem, sojusz, jest jakaś rada, e, w której są uczestnicy też innych krajów, ale de facto to Jakich tak jak krajów? Francja mi przyszła, Wielka Aha, Brytania, i w zasadzie tyle. okej. No i Stany. No tak, tak. Dobrze. Ale to tak jakby to tutaj, znaczy nam ta instytucja, bo to jest, nie wiem, czy to jest jakaś instytucja, czy to jest jakaś organizacja, która tak jakby zarządza, tak jakby zarządziła tą Mhm. sytuacją, no to jest ze Stanów, tak? Tutaj przedstawiciele po prostu Mhm. przylecieli w jakiejś ściśle tajnej misji samolotem, zostali do tego tak jakby zaproszeni jacyś, nie wiem, naukowcy, którzy są tak jakby od nich, którzy nie wiem, czy współpracują, czy są w ramach tej organizacji. Widzę jakieś palenie, nie wiem, fałszowanie dokumentów, jakieś, nie wiem, preparowanie jakiejś dokumentacji. Mhm. Widzę jakby, no nie wiem, takiego z punktu widzenia takiego jakby psychologa, jakby, te osoby, które tak jakby gdzieś tam były tak jakby uczestniczyły w tych pracach, Mhm. ci lokalni, jakby oni też byli poddani jakiejś specjalnej, nie wiem, to jest tak jakby w formie pewnych przesłuchań, ale takich, w takim kontekście, tak jakby coś było gdzieś tam badane, ale oni Mhm. są z kolei teraz, tak jakby przesłuchiwani, ale poddawani jakimś, takiemu jakiemuś praniu mózgu, jakimś takim, no nie wiem, jakieś tutaj fale radiowe Mhm. im przychodzą w ogóle, Mhm. jakby Mhm. po prostu coś, nie wiem, jakaś technologia, która, nie wiem, trochę czyściła im mózgi, jakby po prostu zostały im wtłaczane jakieś informacje, tak jakby, znaczy tak jakby dla tej, instytucji, czy tam tej organizacji ważne było tak jakby to, co tak jakby dowiedzą się od nich, ale też równie ważne było to, żeby to, co oni wiedzą, po prostu wymienić na jakieś inne informacje, tak? Po prostu, żeby wtłoczyć im jakieś inne fakty, takie Mhm. spreparowane. Zastępcze takie, Tak. żeby zastąpić informacje te, Znaczy które widzę jakieś takie jakby posiedli. Mhm. laboratorium, widzę tak jakby jakieś takie kartoteki, szuflady takimi bo to tak jakby trochę było, nie wiem,
no niby współczesne, ale trochę takie oldschoolowe jeszcze. Jakieś Okej. takie, no nie wiem, teczki z dokumentami. Chociaż gdzieś tam jest jakaś technologia, tak jakby stoi za tym, ale też jest dużo takich, no, takiego robienia notatek papierowych Mhm. w takim znaczeniu Okej. też. Dobrze. No, to wszystko się działo Maszyna ponad do 30 pisania. lat temu. No to tak jak to mniej więcej tak, mogłabym tak określić, że to są mniej więcej te czasy. Tak z tego, co tutaj Mhm. widzę po tych, nie wiem, Mhm. sposobie ubierania się. No maszyna taka do pisania, dosyć klasyczna jeszcze, nie tam żaden Okej. laptop. Dobrze. Dokładnie 6 grudnia 1990 roku, w okresie rozpadu Układu Warszawskiego, bułgarskie wojsko zaczęło wykopaliska w tym miejscu, po czym nagle się stamtąd wycofali, ukryli wszystkie raporty z tej tajnej operacji. Dlaczego zdecydowali się kopać akurat w tym miejscu? Ja mi tutaj przychodzi, że tam, że tak jakby tam że tak jakby oni mieli świadomość istnienia jakichś przejść podziemnych, tuneli, jakichś jakby jakiegoś istnienia czegoś pod ziemią. Mhm. E, A skąd oni o tym wiedzieli? No bo to gdzieś tam działo się na ich terenie, tak jakby pewne rzeczy ciężko było gdzieś tam to tak zupełnie zamaskować, nie wiem, jakieś służby Mhm. wywiadu, tutaj mi przychodzą Mhm. jeszcze Mhm. Mhm. jakieś takie informacje pozyskiwane, takie jakieś trochę szpiegostwo, coś tutaj w tym, Okej. tak to wygląda. A kto zdecydował o rozpoczęciu tych wykopalisk akurat w tym miejscu? Tamtejsze władze. Tak jakby Okej. to też przyszły gdzieś jakieś służby specjalne, nie wiem, bułgarskie, jakby trochę było takiego, nie wiem, to miało na celu tak jakby pozyskania jakichś informacji, takich, które są jakoś bardzo cenne, które, które byłyby jakimś takim argumentem przetargowym, Mhm. jakaś taka gruba Mhm. polityka naprawdę na wysoką skalę. Jakby Okej. to było trochę takie by wyjście poza jakieś ustalone ramy, trochę Mhm. takie, jakieś takie knobrność, ale tak jakby to też było tak jakby w takim celu, żeby dało im jakąś pozycję przetargową w czymś, w jakimś, Mhm. nie wiem, tutaj układzie politycznym. Okej. Czy to była inicjatywa wojska? Nie, wojsko tak jakby samo z siebie, wojsko wykonywało tylko rozkazy. Tam są jakieś Okej. służby specjalne, które tak jakby też nadzorują. Lokalne? Nadzorowały nadzorowały Okej. tą sytuację. Dobra. Ta operacja prowadzona w Carycinie w Bułgarii została nazwana Promień Słońca. Sprawdź na planie etarycznym, dlaczego i kto wybrał taką nazwę. Mi to przyszło potem tutaj, że to są służby specjalne. Mhm. Promień słońca, dlatego, że chodzi o to, żeby coś, co jest pod ziemią, tak jakby żeby odkryło jakieś takie światło dzienne. Mhm. Nie wiem, przychodzi mi jakiś, tak jakby, no nie wiem, odwiert, jakby, no nie wiem, jakby tam światło się miało przedostać, tak po prostu jakiś taki, to był taki skrót myślowy. E, Okej. Bo gdzieś, Dobrze. bo gdzieś trochę tak jakby to wyglądało, że no nie wiem, miały być porobione jakieś nawierty, miały być, trochę to mi tak wygląda, jakby jak się studnię głębinową kopie, tak, że po prostu, Mhm. żeby coś przez ziemię Mhm. się trzeba było gdzieś dostać głębiej. E, Tylko, że tak jakby, to tak jakby, no, na tej zasadzie studnia, ale to tak jakby wszyscy tak jakby od początku wiedzieli, że tam nie będzie wody, tylko no, Coś innego. coś Okej. innego. Dobra. Dobrze. Kiedy zaczęto przystępować do tej akcji, Ministerstwo Obrony Bułgarii ogłosiło, że szuka skarbu cara Bułgarii Samoiła Komitopuła, żyjącego na przełomie X i XI wieku. Czy to jest Było jakoś już coś tak. powiązane? Znaczy tak, ale to jest tylko przykrywka do tej całej operacji. To jest Nieprawda. tylko to jest tylko wytłumaczenie po to, żeby, no nie wiem, nie było jakiejś ciekawości, żeby tam bardziej się interesowali czymś, co człowiek tak jakby zwykły jest w stanie zrozumieć, typu, nie wiem, poszukiwanie skarbów, archeolodzy, historia, tutaj nasza Mhm. jakaś
wspaniała historia, wspaniały tutaj jesteśmy, ale de facto to tam chodziło o coś zupełnie tak jakby nie, tak jakby no, obcego, tak? Tak jakby chodziło Mhm. o jakieś e, no jest mi to powiązane, cały czas przychodzi mi jakaś myśl, że to jest powiązane z jakimś kosmosem, z jakąś inną cywilizacją, w ogóle jakąś cywilizacją, Mhm. która jest w jakiejś też komitywie, nie wiem, czy albo przynajmniej tak jakby jest świadomość tak jakby na Ziemi, że tak jakby, że ona tak jakby funkcjonuje, jest i że gdzieś jest jakaś, nie wiem, przychodzi mi sieć tuneli, przychodzi mi Antarktyda, Mhm. no przychodzą mi tak jakby tutaj takie strzępy myśli, które gdzieś tutaj nagle oscylują Zbieraj wszystkie strzępy informacji, one mogą nam się ułożyć w cały obraz. Eee, no ta Antarktyda przychodzi tutaj, że tak jakby, że gdzieś taki Ciekawe. zamysł trochę był, tak jakby, mm, e, tak jakby, ale też przychodzi mi tutaj jeszcze e, jakaś postać, jakiś człowiek, Mhm. e, który nie jest ani wojskowym, Mhm. ani nie jest przedstawicielem jakiejś władzy, ani tej tak jakby lokalnej, tej bułgarskiej, ani tej gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, ale jest jakimś bardzo silnie wpływowym człowiekiem, Mhm. który kurczę, który tak jakby, no nie wiem, przychodzi mi, że tak jakby on jest tak jakby ponad tą władzą całą, tak jakby, Mhm. że, mm, że on tak jakby jest wtajemniczony. Mhm. A jak Jakby on on był wygląda? jakiś Okej, mm, kontynuuj, kontynuuj. wysoki, szczupły mężczyzna w garniturze, em, no nie wiem, z papierosem w ręku, Mhm. e, takie troszkę dłuższe włosy, takie do zaczesania, ale takie niedługie, tak? Tak jakby Mhm. nie takie gdzieś do ramion, tylko takie no nie bardzo krótko ścięte. Mhm. Włosy ciemne, no jest w ogóle bardzo szczupły taki, A jakiej jest narodowości? w Stany Zjednoczone, Mhm. A podejdź z do Ameryki. niego, zajrzyj mu w oczy i powiedz mi, co czujesz, co odbierasz, jakie DNA odbierasz. To jest ludzkie DNA. To jest ludzkie Mhm. DNA i to jest, przychodzi mi, że to jest w ogóle jakaś taka bardzo czysta, bardzo jakaś tak jakby, czysta rasa ludzka, taka w takim Aha, kontekście, że tam okej. była, jakaś bardzo, dbałość o to, żeby tam nie było jakiegoś, no tak jakby, żeby to była jakaś też kontynuacja jakichś, nie wiem, takiej genetyki czy czegoś, tak Takiej jakby linii oni się. krwi. Tak, jakby to w ogóle to też, mi to przychodzi, że tak jakby no ten człowiek mi tutaj przyszedł, który akurat, jakoś jest, nie wiem, powiązany tak jakby z tymi Mhm. organizacjami, z tą instytucją. Mhm. On jest właśnie dobra, wiesz, już przyszło mi nawet konkretne nazwisko. Jakie? Rothschild. Okej. Eee, on w jakiś sposób też jest związany jakby nie wiem, z jakąś misją tam na Antarktydzie. Mhm. Jakby on był gdzieś, tak jakby, nie wiem, posiada dużą ilość informacji. Jakby był Mhm. trochę bardziej świadomy i tak jakby trochę manipuluje tak jakby tymi informacjami, że część jego ludzi tak jakby wie o pewnych rzeczach, jest tajemniczona, ale tak jakby dosyć wybiórczo. On jest tutaj Mhm. jakimś takim, trochę takim agregorem tych wszystkich informacji. W sensie, że je zbiera? Tak, Mhm. Okej. Czy on jest taką osobą, która nadzoruje to wszystko? Bo jest nieoficjalnie. nieoficjalnie, nieoficjalnie. Czyli tak Nieoficjalnie, tak. Jakby on szara tutaj eminencja. dokładnie tak to wygląda. Tak jakby była taka Mhm. postać, która jest tak jakby ponad tym wszystkim. Jakby trochę Mhm. tutaj ona tak jakby rozstawia te wszystkie pionki, ustawia tak jakby, no trochę tak jakby, kurczę, jakby grała w jakąś grę na jakiejś planszy, tak? Okej. Tutaj wyślę teraz te służby specjalne, tutaj jest plan taki, tutaj zbiera się jakaś grupa doradcza, są przygotowywane tak jakby jakieś plany y, takiego zamaskowania tej całej sytuacji. Ja tylko jakoś Mhm. nie do końca widzę tak jakby jakiś taki konkretny, jaki jest biznes ma ten człowiek w tym wszystkim. No Oprócz tego, zobaczymy, może że to jest nam jakaś się taka tutaj w objawi. nim, nie wiem, ciekawość i taka,
taka chęć bycia tak jakby ponad wszystko, takiego właśnie, on jest takim strasznym manipulatorem, takim ustawiaczem. A czy on jeszcze żyje Mm, dzisiaj? Mi przychodzi, że jest bardzo stary, schorowany w tej chwili, ale żyje Żyje. jeszcze. Okej. Dobrze, to na razie idźmy dalej. Kolejna rozpuszczona pogłoska mówiła, że wojsko znalazło tam coś cennego, ale nie było to na pewno złoto, ani szlachetne kamienie. Co to było? No, oni się gdzieś tam w ogóle wbili w takie miejsce, gdzie już były jakieś informacje. Cały czas mi przychodzi, że tak jakby to były dowody na istnienie obcych cywilizacji. Okej. Dobra. Dzięki ocalałym raportom pułkownika Cwietko-Kaniewa wiemy cokolwiek na ten temat. Wiemy, że kiedy przywieziono tam ciężki sprzęt do kopania, bardzo szybko przestał działać. Żołnierze byli zmuszeni do kopania szpadlami i kilofami. Na głębokości około 6 metrów dokopali się do grubej warstwy kamieni, które musieli wysadzić w powietrze. Po czym odkryli bardzo dziwnie wyglądający spiralny tunel i prostokątną płytę. Przy czym materiał, z jakiego była wykonana ta płyta, nigdy nie został zidentyfikowany. Nie dlatego, że nie próbowano tego zrobić, ale po prostu na podstawie pobranych próbek to się nie udało. Zobacz proszę na planie To znaczy, eterycznym, jakie skojarzenia przychodzą po przedstawieniu informacji na temat pobranych próbek. że to w ogóle nie są w stanie tego zbadać, bo to w ogóle jest nieziemskie, tak jakby oni nie są w stanie zidentyfikować tego, bo tak jakby no, nie jest to, te substancje, tak jakby ten materiał nie jest w ogóle znany z ziemi, tak? Mhm, Tam jeszcze tak jakby ty o tym mówiłaś, ja tak jakby jak gdzieś dostawałam jakieś informacje w mhm, międzyczasie. mhm, I tak jakby ten ciężki sprzęt, dlatego, że tak jakby tam jest taka, tak jakby są, e, tak jakby tamta cywilizacja pozaziemska, tak jakby dysponuje takimi technologiami, że są w stanie, to gdzieś tak jakby też już mi kiedyś przy którejś z innej sesji wyszło, że tak jakby są w stanie tak jakby w środku, w skałach, nie wiem, rozpuścić te skały, po prostu mhm, utwardzić je, tak jakby są w stanie tak jakby o takim jakimś molekularnym, mhm, w takie technologie wchodzić, że ona mhm, po prostu zmienia swoją strukturę. Zwykłe narzędzia ludzkie i tak jakby ludzkiej technologii nie mhm, są się w stanie tak jakby przekopać, dlatego że no to ma tak jakby poza, kurczę, tak jak, no nie wiem, granit jest twardy, kwarc jest tam, no to jest w ogóle tak twarde, że no ciężko tak jakby, że ciężko tak jakby tym takim obecnym technologiom, mhm. no, one są na to nieprzystosowane, tak? My nie mamy takich możliwości. Nawet kurczę, diamentem ciężko byłoby to po prostu rozbić, tak? Bo Mhm. czy tam jakimś sprzętem z, nie wiem, jakimiś, nie wiem, dłutami takimi diamentowymi też byłoby ciężkość tak jakby do tego dostać. Tam w ogóle jest jeszcze coś takiego, że tak jakby te, te rozpuszczone skały, no nie wiem jak to nazwać, bo to w ogóle jest no coś, co przypomina skałę, ale jest po prostu no nawet nie wiem, jak ta skała, jak tą skałę nazwać. Tam Mhm. też tak jakby te urządzenia są, no jest emitowane tak jakby pewne pole magnetyczne, które zupełnie zakłóca tak jakby no i magnetyzm Ziemi i w ogóle zakłóca funkcjonowanie urządzeń. Mhm. To tak jakby też jest potrzebne tej obcej cywilizacji, która generalnie tam jakby żyła pod ziemią, Mhm. do tego, żeby stworzyć jakby warunki, które są dla nich, no, jakieś takie przyjazne, tak? Czyli Mhm. e, mm, księżyc mi tutaj teraz też przyszedł, nie wiem czemu, tak znienacka. W sensie Mhm. w kontekście takim, że nie wiem, że coś podobnego jest też na księżycu, Mhm. że tak jakby coś podobnego, a teraz mi w ogóle teraz poleciały myśli gdzieś tam tą stronę, że jakby te kratery, które tam są, no to one tak jakby też skrywają tak jakby, nie wiem, jaskinie, jakby i one są takimi
jakby to, nie wiem, jakby ta cywilizacja mieszkała tak jakby pod ziemią, tak? W takich jaskiniach. Mhm. No i tam generalnie tak jakby oni mają tak jakby skupiska, tak jakby swoje bazy. I ta jedna z tych baz była gdzieś tam. Mhm. To jest powiązane jakąś siecią tuneli. To jest też powiązane w taki sposób, że oni mogą wydostawać się na ziemię i mogą to tak jakby zrobić. E, Też mają tak jakby konkretne korytarze, konkretne miejsca, którymi się przemieszczają tak jakby w środku Ziemi, ale też i w środku Księżyca. Mhm. Jakby w ogóle to było tak, jakby się, nie wiem, czasem pewien, nie wiem, krater otwierał i gdzieś tam oni mogliby się przemieszczać tak jakby między Mhm. planetami również. Mhm. Mhm. Okej. A jaka to jest cywilizacja? Przychodzi mi, że to jest jakaś jakby, nie wiem, modyfikacja tak zwanych szaraków. Coś W ogóle jeszcze to jest przychodzi? Mhm. tak, Reta Urliculi, coś w tym stylu, nie wiem, jakoś jakieś Mhm. szczątki takich informacji przychodzą. Mm, Okej, dobrze. Coś jeszcze przychodzi, czy na razie nie? mm, nie, no na razie przyszła mi tylko taka informacja, że tak jakby ta cywilizacja w ogóle zawarła jakiś pakt, w ogóle w latach 50. Znowu przyszło mi, że to było gdzieś na terenie Stanów Zjednoczonych, że tak jakby to będzie jakieś współistnienie tak jakby tej rasy ludzkiej, tej rasy obcych pod ziemią. Tak jakby, że to gdzieś tak jakby to się dzieje, tak jakby jest świadomość tego, że to się dzieje z jakimś takim cichym przyzwoleniem. Mhm. To było ukrywane i to jest cały czas ukrywane e, przed no, ludźmi, przed masami. To jest nawet ukrywane przed przedstawicielami władzy poszczególnych krajów, tak? To w ogóle jest Mhm. ściśle tajne przespółne i jeszcze 5 razy schowane do szuflady, żeby się nikt do tego nie dokopał. Mhm. E, mm, Takie misje jak tamta, o której ty powiedziałaś, tak jakby to one dzieją się tak jakby też w różnych miejscach na świecie, Mhm. ale one są tak jakby zawsze jest tak jakby, jak pojawia się tak jakby dostęp do tej prawdy, tak, do tego, że jest coś na rzeczy w kontekście takim tego świata podziemnego, no to jest bardzo szybko tak jakby blokowane są te informacje, są w ogóle no, robione jakby, no nie wiem, jakby tak jakby było maskowanie, tak, jakby Mhm. nagle gdzieś, nie wiem, są wykorzystywane jakieś takie, no takie kłamstewka typu, a tutaj teraz badamy jakąś, nie wiem, jakieś mamy wykopaliska archeologiczne i w ogóle szukamy nie wiadomo czego, a to często są tylko tak jakby przykrywki, że niektóre tereny są zamykane po to, żeby tam tak jakby nie zwykli szarzy ludzie zwyczajni tak jakby nie mieli do tego dostępu. Są też takie strefy, które są terenami wojskowymi, które są Mhm. tak jakby ogrodzone, nie wiem, jest to powiedziane, że są to jakieś poligony, a tak naprawdę są to takie strefy, gdzie właśnie, gdzie pod ziemią dzieją się różne rzeczy. E, mm, e, Tutaj w ogóle przyszła mi jeszcze taka informacja, że tak jakby, tak jak pytałaś mnie o te kraje, tak jakby to przyszła mi ta Francja i Wielka Brytania, to Mhm. jeszcze w pewnym momencie, tak jakby to było na tamtym etapie, tak, Mhm. tak jakby tamtych czasów. Natomiast później tutaj dołączyły jeszcze do tego, tak jakby do tych, nie wiem, uświadomionych, doszły mi jeszcze Niemcy i Szwajcaria. I w ogóle też doszły mi takie informacje, które może, nie są jakoś super powiązane z tamtą Bułgarią, ale tak jakby, że Mhm. też dużo prac podobnych miało miejsce w ogóle trochę później na terenach Niemiec. Okej. A czy na terenie Polski były tego typu akcje? Nie, nie mam takich informacji. Okej, dobrze. To idziemy dalej. Mhm. Z powodu dziwnych rzeczy, które działy się na terenie wykopalisk, wojsko sprowadziło jasnowidzącą i medium Elizawetę Loginową. Powiedziała wojsku, że płyta jest bioosłoną pokrytą niebezpiecznymi bakteriami i aby jej nie dotykać.
Przekazała także informację, że pod płytą znajduje się szkielet, nie będący ani kobietą, ani mężczyzną. Podobnie baba Wanga, słynna bułgarska jasnowidząca, która wiedziała o dziurze w Carycinie, ponieważ ją w pewnym momencie tam zaproszono, powiedziała, że to coś wysyła wiadomość drogą telepatyczną. Jakie informacje w sferze eterycznej odbierasz na temat tego, co powiedziałam? E, mm, Także przychodzi mi, że tak jakby, że tak, to faktycznie miało miejsce, że tam były sprowadzane osoby, które, nie wiem, widzą więcej albo widzą Mhm, szerzej, mhm, bo już tak jakby, no nie było żadnych logicznych możliwości wyjaśnienia różnych sytuacji. Ten mhm, szkielet, który widziałam na samym początku, no tam w ogóle jest jakiś grobowiec, tak? I tak jakby mm, to jest jakieś też szczególne miejsce dla, no nie wiem, dla tych kosmitów. mhm. Okej, E, dlaczego ono jest szczególne? e, Jakby tam były jakieś, przyszło mi teraz, że tak jakby, że były jakieś próby jakby, nie wiem, klonowania różnych ras. Mhm, Jakby to coś, co jest pod ziemią, co jest tak jakby, no ten szkielet mi przychodził, że jest taki duży, takich nieludzkich wymiarów, takie właśnie, jakby to była też jakaś próba, nie wiem, pewnej hybrydy, mhm, ale tak jakby to była jakaś, nie wiem, czy to była albo nieudana próba, albo to była pierwsza próba i tak jakby to jest też, no zostało zamknięte w takim jakby grobowcu. mhm, Tam jest faktycznie taka, no tak jakby ta skała, o której ja powiedziałam, że ona jest taka mhm, rozpuszczona, taka po prostu mhm, nieznana, tak, mhm. ludziom, jeśli chodzi o tak jakby skład i tego, że jeśli chodzi o bakterie, ja tutaj nie widzę czegoś takiego jakby, Okej. że jest pokryta jakimiś bakteriami. Jest po prostu tylko, tu przychodzi mi informacja, że jest po prostu niedostępna dla ludzi, tak, że Mhm, jest coś, co wysyła jakiś sygnał na takiej zasadzie, żeby się tym po prostu ludzie nie interesowali, ale to jest, tak jakby też sztucznie nabudowane przez tą cywilizację obcych, która tak jakby też traktuje ten obiekt, ten jako pewien, nie wiem, sarkofag, jako, no nie wiem, nie mhm, to, że miejsce kultu, ale tak jakby, no tak jakby nie wiem, w muzeum trzymać jakiś eksponat, tak jakby to jest coś, co jest mhm, bardzo dla nich cenne, ważne. Na takiej zasadzie, że tak jakby, że to nie jest obiektem jakichś takich kultu religijnego czy czegoś takiego, mhm, tylko po prostu jest to dla nich ważne, mają jakiś duży szacunek do tego. No trochę mi to przychodzi tak, jakbyśmy patrzyli na jakieś bardzo ważne eksponaty, takie muzealne gdzieś tak jakby dla mhm, jakiejś cywilizacji ludzkiej. To jest tak jakby z tego względu też tak jakby tam trzymane. W ogóle teraz jeszcze mi przyszło, w jakiś sposób powiązane, że tak jakby to też było powiązane już wcześniej w ogóle z rasą tak zwanych olbrzymów, e, mhm, mm, którzy też tak jakby na tamtych terenach, a właśnie, nie wiem, Bułgaria, e, Turcja, tam w ogóle gdzieś głębiej nawet, mhm, tak jakby, że tam jakby jakby no nie wiem, jakby to gdzieś tam funkcjonowało. Ja nie wiem, czy ten mhm. szkielet, który gdzieś tam leży w tym miejscu, to jest jakiś praprzodek tej pierwszej hybrydy, czy to jest próba tak jakby zhybrydyzowania jeszcze tych olbrzymów z czymś. Tutaj Mhm. tak jakby nie mam takiej jasnej informacji, ale jest to w Okej, jakiś sposób gdzieś powiązane. okej, dobrze. Chciałabym zrozumieć, i zadam dodatkowe pytania w związku z tym, w jaki poczekaj, dobrze, jeszcze zanim zadam dodatkowe pytania. To, co powiedziała baba Wanga, tak, że to coś wysyła wiadomości drogą telepatyczną. Czy to jest ta istota, która tam jest? Nie, tam, Nie. cała cywilizacja obcych, ona w ogóle nie ma tak jakby, tak jak my ludzie mamy swój język, mamy aparat mowy, mówimy, słyszymy i w taki Mhm, sposób się porozumiewamy. Oni w ogóle są na takim poziomie, że w ogóle nie mają czegoś takiego jak, nie wiem, słownik, alfabet, wyrazy i tak mhm, dalej. mhm, Oni w ogóle tak jakby komunikują się na takim jakby, no tak w taki sposób telepatyczny, tak jak my to rozumiemy jako po prostu takie mhm, porozumienie się telepatyczne. I to jest po prostu, to jest dla nich takie normalne, więc tak jakby to nie jest tak, że
ten szkielet wysyła jakieś sygnały. Po prostu tam są, tak jakby, ponieważ ci kosmici żyją gdzieś pod tą ziemią, tam, też tak jakby tam odwiedzają tamto miejsce, no to tam następuje, tak jakby ona mogła to odbierać, bo tam następuje takie przekazywanie informacji drogą telepatyczną, oni między Mhm. sobą. Okej. Czyli to E, pochodzi od tych innych członków tej cywilizacji, którzy tak, odwiedzają to miejsce. tak. A Jakby dlaczego oni je odwiedzają? sam ten szkielet w ogóle też nie wiem, nie emituje takich Okej, komunikatów. On jest jak jakby nieaktywny, tak? okej, dobrze. Dlaczego te inne istoty, przedstawiciele tej cywilizacji odwiedzają to miejsce? Bo tam pod ziemią rozumiem, że Tak. odwiedzają. Mhm. Jakby tutaj przyszło mi, że to w ogóle tak jakby tam było jakieś ich, jakby pod ziemią było jakieś takie, nie wiem, tajne laboratorium, gdzie to tak jakby tam miały miejsce jakieś właśnie próby hybrydyzowania czegoś, nie wiem, ludzi z Mhm. różnymi innymi postaciami. E, Mhm. Tam się tak jakby, no to tak jakby no cały czas jest to tak jakby, nie wiem, kultowe miejsce, tak? Tak jak, no nie wiem, tak jak chrześcijanie odwiedzają, no nie wiem, Jerozolimę i tak jakby tamte okolice, tak to Mhm. po prostu, no tutaj to jest, ciężko mi znaleźć odpowiednie porównanie, ale Okej, jest to po prostu miejsce, które jest dla nich ważne, tak? Które jest, okej. e, no takie jakieś też w jakiś sposób, tam nie ma jakiegoś kultu, czci czegoś, ale no jest taki jakby, nie wiem, szacunek, jakby, Mhm. no bardziej mi się to z muzeum kojarzy. Okej. A czy oni się wywodzą z tego miejsca? To o to Oni się chodzi? wywodzą w ogóle, znaczy oni nie to, że się wywodzą z tamtego miejsca, bo oni w ogóle mają pochodzenie tak jakby kosmiczne, są pozaziemskie. Tak. Natomiast są niektóre regiony na Ziemi, w których, od których tak naprawdę się to zaczęło, tak? Które gdzieś były takim początkiem tak jakby przeniesienia się tej cywilizacji na Ziemię. I tak jakby Mhm. regiony, właśnie pokazują mi się te regiony Bułgarii, regiony trochę Turcji tej północnej, tam jakiś jeszcze Turkmenistan, jakieś no takie, no, trochę Pakistan gdzieś, że jakby Mhm. tutaj te regiony tak jakby to były te takie pierwotne miejsca, w których tak jakby ta cywilizacja gdzieś tam się rozwijała. Teraz cały czas mi tak cały czas skacze tą Antarktydę, tak? Tak jakby, Mhm. że tak jakby potem to centrum gdzieś przeniosło się w ogóle w inny obszar. Mhm. Że, no też mi jakoś wtedy przyszło takie porównanie z tym właśnie takim sięganiem do źródeł, tak jakby ci chrześcijanie Jerozolima, Mhm. e, no to tutaj tak jakby mi to też gdzieś tak przychodzi, tak, że to jest coś na takim, Właśnie. na podobnej zasadzie takich pewnych połączeń, takich, że nie wiem, że jest Mhm. to jakieś tam źródło, nie wiem, początki historii, coś się z czego gdzieś wywodzi. Tak, chodzi o tamte Mhm. tereny. Mhm. To rozumiem, że tam kiedyś było laboratorium, tak? Tak. Czy a ta istota była pierwszą hybrydą nieudaną? W zasadzie to ja, wiesz, nie mam pewności, czy to była pierwszą hybrydą nieudaną, czy ona po prostu była tak jakby, czy to jest grup takiej udanej hybrydy. No Tego to to ja tak jakby tutaj nie. zadam pytanie, zobaczymy, co przyjdzie. Czy Mhm. to jest grup udanej hybrydy? Tak. A czy jest wiele takich grobów na Ziemi? Tak Znaczy czy nie? grobów jako takich nie, one po prostu są w ziemi, ale tak jakby nie są jakimiś szczególnymi grobowcami otoczone na przykład. Rozumiem, ale Można tutaj znaleźć takie, w tym wypadku jest to, ten grobowiec jest zabezpieczony tak, specjalną płytą. tak. Dlaczego? No nie wiem, to mi przychodzi też, że tak jakby, że ze względu na jakiś szacunek, tak, ze względu na to, że e, nie wiem, że to było coś Co szczególnego. przychodzi? Właśnie. A Jakoś tak, dlaczego? Dobrze, ściągnij teraz informację, dlaczego to było coś szczególnego. jako coś pierwotnego, jako coś, co dało tak jakby początek czemuś dalej, jakby to był Dało taki, początek. Komu dało początek? e, Bądź czemu? no, istnieniu tych hybryd, tak? To mi cały czas przychodzą olbrzymy w ogóle, takie, O, które gdzieś tam jeszcze okej. znane są mi gdzieś, nie wiem, z Biblii na przykład, czy z, Mhm. czy
Rozumiem, że olbrzymy zostały zhybrydyzowane, tak? Z tymi Tak, istotami, z przedstawicielami innych cywilizacji. Czy ci mieszkający pod ziemią, którzy przychodzą do tamtego miejsca, to są hybrydy właśnie? Tak czy nie? oni się jakby wywodzą się tak jakby z tych hybryd, ale tak jakby one już nie mają, znaczy w ogóle są zupełnie inne, tak? To była Mhm, jakaś taka super rasa, trochę laboratoryjnie wyhodowana, mhm, natomiast ci kosmici, których ja tak jakby widzę tam, tak jakby, którzy gdzieś tak jakby za tym stoją, no to oni zupełnie nie wyglądają jak tamta rasa, tak jakby jak ta rasa tych hybryd. mhm, Jakby przez to, że tak jakby, że to już nie istnieje, tak jakby no nie ma mhm, przedstawicieli tych hybryd obecnie w świecie mhm, współczesnym, dlatego to jest też takie szczególnie dla nich ważne, że to jest jakiś, mhm, no nie wiem, element historii, jakiegoś element ich tożsamości gdzieś, ale tak jakby e, zupełnie, tak jakby ci kosmici, którzy zamieszkują podziemia, w ziemi, w sensie w takich, mhm. żyją pod ziemią, nie są tymi hybrydami, które tak jakby, gdzie tam jest ten Okej, taki sarkofag, no. rozumiem. A czy jest ciągłość genetyczna zachowana Mm, pomiędzy tymi hybrydami, a tymi, którzy tam odwiedzają to miejsce? znaczy niezupełnie, bo tak Tak czy jakby, nie? Co pierwsze przychodzi? no Nie, nie, tak jakby czyli nie. nie, tak jakby Okej, tam jest, oni wywodzą się tak jakby z okej, tamtego, mają jakieś dobra. takie korzenie, tak jakby byli gdzieś fragmentem tak jakby tej rasy olbrzymów, ale nie, bo tak jakby tamta rasa olbrzymów wyginęła i to mi też przychodzi, że tak jakby był jakiś kataklizm, e, jakby, no nie wiem, czy przychodzi mi jakaś, nie wiem, wielka powódź, jakiś kataklizm Potop, taki, potop. tak, i tak jakby potem, tak jakby ta rasa wtedy wyginęła, tak, ale mm, Mhm, ponieważ oni nie żyli pod ziemią żyli tak jakby ci, którzy trochę tak jakby tym sterowali, ci kosmici, tak, więc mhm, oni mhm, w ogóle, ta rasa była tak jakby wpuszczona między ludzi i tak jakby wiesz, funkcjonowała w miarę tak jakby równolegle z nimi bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast ci kosmici, których ja tak nazywam kosmitami, to jest, no to oni gdzieś tam zamieszkiwali te podziemia, tak jakby z nimi się nic nie stało, tak? Dlatego też mhm, ten sarkofag w tamtym miejscu jest dla nich szczególnie ważny, bo jest dla nich taką, no nie wiem, taką kolebką tej ich historii. mhm. Okej, dobrze. To idziemy dalej. Mhm. W czasie swojego pobytu na miejscu baba Wanga ostrzegała, cytuję: To, co jest pod płytą, funkcjonuje tam od tysięcy lat i nie jest jeszcze gotowe do odkrycia. Nie należy do ludzi ze względu na ich rozwój intelektualny, dlatego będzie się broniło siłą. Kiedy Tak, w Carycinie prowadzono wykopaliska, białe postaci powiedziały mi, że pracę należy przerwać, ponieważ nie jest to odpowiedni czas. Na tak. głębokości 2000 kilometrów znajdują się kryształy. Jeden jest bardzo duży i jaśnieje jak słońce. Nie wolno nam go dotykać. Ludzie do niego nie dotrą, ale ich obecność zakłóca atmosferę. Kryształ jest niebezpieczny i pozostanie tam, dopóki będzie istniała Ziemia. To on kontroluje ruch Ziemi. Przestańcie kopać, bo Ziemia umrze. Jakie informacje odbierasz na planie eterycznym?